Zbudowaliśmy sobie nowoczesne więzienie. Niby wszystko mamy, ale każdy wieczór kończymy scrollując samotni na telefonie. A co jeśli ci powiem, że... Właśnie, że... I tu dzisiaj zrobię 3 kropki i o tym, co jest za że, porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. A moimi gośćmi są Marcin Lewandowski i Michał Sykulski. Dzień dobry panowie, cześć. Dzień dobry, cześć. Panowie, pierwsze pytanie. Wszyscy pamiętamy lata 90. Początek wolnej gospodarki, bardzo rodzinne życie, taki sielski czas. Wielu z nas wraca myślami tam, byli sąsiedzi, były im imprezy. Dziś, ja bym tak powiedział wprost, że dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie teoretycznie wszystko mamy, ale w wielu sytuacjach i w wielu rozmowach mówimy, że tęsknimy do tych czasów, że fajnie by tam było wrócić. Dokładnie. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy w tym nowoczesnym, takim udanym, zorganizowanym świecie, a jednak tęsknimy do tamtych lat 90. Zacznijmy od tego. Ja myślę, że relacje. Wszystko się rozchodzi o relacje i na przykładzie tego, gdzie mieszkam 7 rok w Kambodży, widzę bardzo wyraźnie, że taka prozaiczna rzecz jak funkcja rodziny ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób żyjemy. Rodziny, sposobu spędzania czasu z ludźmi w otoczeniu, a nie zamknięci w domach. I to, jak ja pamiętam lata 90., kiedy byłem nastolatkiem, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, później do liceum, to właśnie mi się ten czas kojarzy ze znajomymi, z relacjami takimi prawdziwymi. Jeszcze nie na gadu-gadu, bo to weszło trochę później. Pamiętamy. Jeszcze nie na mediach społecznościowych, które weszły znowu kilka lat później, tylko z prawdziwymi relacjami wtedy, o których myśleliśmy, że są przyjaźniami na zawsze, ale też z czasem z rodziną. Było tego więcej. Życie było w pewnym sensie wolniejsze, przynajmniej z tej perspektywy tych czasów szkolnych, tak? Bo ja w tych czasach nie robiłem biznesu. Słyszałem tylko, jak się robi biznes, ale to wszystko się opierało o relacje. Tak to widzę. I te relacje się pomniejszyły. Życie bardziej pędzi, ludzie bardziej się izolują, a jednocześnie są ze sobą w kontakcie poprzez te wszystkie substytuty. Myślę, że inaczej to wygląda na przykład w Azji, gdzie żyję, gdzie jest więcej wyjścia poza dom, mniej zamknięcia w tych 4 ścianach, a więcej spędzania czasu z ludźmi, ze znajomymi, więcej odwiedzin. Myślę, że to jest zasadnicza różnica. Mimo tego, że te media społecznościowe także tam funkcjonują, nawet słyszałem, że Kambodża ma jedną z największych ilości na świecie, jak nie największą, wiadomości głosowych wysyłanych na Messengerze. To są dane Facebooka. To mimo to życie jest dużo bardziej przeniesione do knajp, restauracji, wspólnych wyjść, wspólnego barbecue i takiego czasu, kiedy jesteśmy otoczeni innymi ludźmi. I to tak mówię o Azjatach, jak i o obcokrajowcach, takich jak ja, którzy żyją tam, o ekspatach. Tak? Lubię Marcin, jak ty to lubię to słowo ekspaci. Marcin, myślę, że ty możesz też wrócić, ja cię zachęcam do tego, żebyś wrócił emocjonalnie głową do tych czasów, no bo jesteście w podobnym chyba wieku, tak. W podobnym wieku i te lata 80., 90. doskonale ze swojego również dzieciństwa pamiętasz. Dokładnie. Jesteśmy w podobnym wieku, ale też pochodzimy z jednego miasta i to myślę jest kluczowe. Jesteśmy z Poznania oboje. Natomiast ja bym poszedł nawet krok dalej. Myślę, że to, że jesteśmy w tym cyfrowym świecie jest w pewien sposób, może zabrzmi to kontrowersyjnie, celowe, bo uważam, że ludzie są istotami, które potrzebują kontaktu fizycznego, a zamykanie się w świecie wirtualnym powoduje, że tak naprawdę tracimy to podstawową taką, powiedziałbym, walor ludzki, czyli to czucie tej drugiej osoby. Śmieszek na Facebooku czy na komunikatorze nie jest tym samym, co uśmiech. Nawet ta rozmowa pozwala nam na czucie siebie i pewien vibe, który tutaj płynie. Tego nie ma w relacjach internetowych i dzisiaj chwalimy się tym, że mamy parę tysięcy znajomych na Facebooku, LinkedInie czy na Twitterze, ale to nie są ludzie, z którymi mamy relacje. Uciekamy trochę od tych relacji. Powiem szczerze, mnie przeraża to, widząc w knajpach rodziców, młodych, starszych, z dziećmi i wszyscy siedzą w telefonach. To już nawet nie są relacje, to jest po prostu czysta konsumpcja, jakby skupienie się na tym, co tu i teraz, bez tego takiego przepływu, powiedziałbym, tej energii między ludźmi, tej wymiany informacji, tego po prostu bycia ze sobą, czego absolutnie jako osoba, która w Kambodży bywa, a nie mieszka, nie widzę w Azji. Nie wiem, czy wiecie, drodzy widzowie, że największą karą dla Azjaty jest jedzenie w samotności. Jeżeli oni jedzą posiłek samemu,
naprawdę się źle z tym czują i często jedzą z telefonem. Dlaczego? Bo w tym telefonie jest ktoś, kto też je. Z naszej perspektywy europejskiej wydaje się to całkowicie szalone, jak można jeść z telefonem, natomiast oni jedzą społecznie, oni jedzą razem, oni jedzą w grupach, oni jedzą rodzinami, bo posiłek jest elementem celebrowania życia, tego wspólnego momentu. Coraz rzadziej takie sytuacje widzę w Polsce, nie mogę powiedzieć, że ich nie ma, natomiast jest ich zdecydowanie mniej i uważam, że te społeczeństwa w jakimś sensie azjatyckie, one nie zatraciły mimo równie intensywnej, powiedziałbym, eksploracji tych mediów społecznościowych i internetu, tego takiego ważnego elementu społecznego, że jeżeli jedziemy na wakacje, jedziemy z rodziną, spędzamy ten czas razem, a nie w telefonie, nie jeździmy, zwiedzamy, doświadczamy, jest dużo tego elementu takiego, powiedziałbym, społecznego, tych więzi, które buduje się poprzez spotkania. Także myślę, że tutaj my już poszliśmy na tyle daleko w tym świecie cyfrowym, że wręcz to się wydaje dziwne, dlaczego miałbym jechać na, nie wiem, wyjazd z rodziną, myślę tutaj na przykład o nastolatkach, czy zjeść wspólną kolację, ale taką wspólną, gdzie porozmawiamy, a nie będziemy scrollowali, co tam TikTok nam podpowiada. I mnie to osobiście przeraża, bo uważam, że absolutnie to zabija w nas też takie naturalne emocje empatii, czucia drugiej osoby, więc mam nadzieję, że gdzieś tam to otrzeźwienie się pojawi społeczne i myślę, że Azjaci mogą być dla nas takim też wzorem, w jaki sposób oni celebrują wspólne tradycje i tą podstawową u nich jednostkę, czyli rodzinę. I to, jak Marcin opowiadał o tym, jak wspólnie jedzą i nie lubią tego robić w samotności, to jeszcze bym dodał to, jak jedzą. Dlatego, że my kiedy idziemy, o ile nie zamawiamy przystawek, to zamawiamy sobie danie. Azjaci zamawiają dania, tak jak jest stół często obrotowy, ale generalnie te dania są do szerowania. Oni dzielą się tymi daniami ze sobą i nawet jak często w weselach uczestniczek merskich, to nawet takie elementy jak drink jest na hasło. Jest miseczka, taka jak do zupy miso, łyżką jest rozlewane do wszystkich taka sama ilość alkoholu czy tam jakiegoś trunku i na hasło wszyscy piją. I pozornie te zasady, które mogą wydawać się śmieszne, tworzą bardzo fajną atmosferę, bo jest takie poczucie jedności. Jest dla ludzi kiedyś jeszcze, bo to też nie jest tak, że Azjaci czy Khmerowie, bo bardziej chciałbym to zawęzić do Khmerów, gdzie mieszkam w Kambodży, to nie jest tak, że oni nie siedzą w telefonach. Te telefony bardzo sporą przestrzeń wypełniły, dlatego że zwłaszcza dla ludzi z prowincji to jest kontakt ze światem. Ten internet dał im możliwość wyjścia, zamanifestowania siebie, opowiedzenia swojej historii i szeregu innych rzeczy, kontaktu, ale mimo to ten czas spędzany wspólny przebiega w inny sposób. Jest mocny nacisk na to, żeby być tu i teraz i takie drobne gesty, jak dzielenie się tym jedzeniem, jak to, że nakłada się, na przykład najważniejszej osobie gospodarz nakłada jedzenie, to są drobne gesty kulturowe, tak? Nikt się nad tym nie zastanawia, które sprawiają, że jest takie silne poczucie jedności. Nawet dla mnie, jako dla osoby, nigdy nie będę w pełni swój, po khmersku coś powiem, ale to nie będzie taka rozmowa, jak my sobie tutaj nie wyrażę, tak, że dzisiaj mam gorszy dzień niż wczoraj. W ten sposób nie rozmawiam. Mimo tych ograniczeń językowych możesz poczuć się częścią zespołu, możesz poczuć się, że jesteś ważny, bo to wszystko przebiega tak spójnie, jesteś doceniony i to są takie drobne rzeczy, które moim zdaniem gdzieś się rozjechały u nas. O tym rozjechaniu mówimy przez te ostatnie kilka minut, ale ten przykład, który my również dajemy, który również my jako kanał dajemy, który ja daję, no bo przecież Michał, ty jesteś na co dzień w Kambodży, Marcin jest na co dzień w Poznaniu, czasami w Kambodży i moglibyśmy łatwiej nagrać tą rozmowę online. Po prostu mówić się i powiedzieć, nagrajmy to online, będzie ok. I to byłoby ok. A ja chciałbym, żeby to było prawdziwe. I dziś siedzimy tutaj metro obok siebie. Ty przyleciałeś z Kambodży, ty przyjechałeś z Poznania, ja przyjechałem z Bielska i dziś jesteśmy w Krakowie. No i powiedzmy naszym widzom, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Krakowie. Jesteśmy przed imprezą Invest Cavs, na którą zachęcaliśmy, żebyście przyjechali. Mam nadzieję, że z wieloma z was się jutro zobaczymy. Ten materiał oczywiście będzie po kawsach. Jesteśmy w Krakowie, nagrywamy w hotelu i żeby to wszystko też zorganizować. To jest potrzebna ekipa, jest potrzebny czas, jest potrzebne wytężenie, organizacja, logistyka. Żeby w ogóle prowadzić kanał, są potrzebni partnerzy. Zresztą widzicie tutaj, XTB jest jednym z naszych partnerów, który nas bardzo mocno wspiera. Jest to polska firma i analizujemy, rozmawiamy. Ja tych ludzi znam. Zresztą będą na kawsach chłopaki z XTB i to są prawdziwi ludzie. Ja chciałbym mieć po prostu taki świat.
Partnerem kanału jest XTB. Inwestując z IKE w XTB, zyskujesz możliwość zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Kliknij link w opisie i dowiedz się więcej o zaletach IKE. I jak myślicie, czy da się to odwrócić? Bo pokazaliście dużo przykładów z Azji, pokazaliście dużo przykładów z Polski, to co widzimy. Przypomnijmy sobie jeszcze raz te lata 90. Ja będę dzisiaj tak wracał. Mamy 2025 rok. Ja jestem 85 rok. Dokładnie, w tym roku 4H. 8-4, więc to są podobne czasy, podobne nasze lata i zobaczcie, my wracamy do tych czasów tam i tam po pierwsze nie było telefonów, nikt nie miał iPhone'a, nie istniała jakaś tam Nokia może, która nie miała internetu, która zdjęć nie robiła, nie było telefonów często w domu, bo nie wszyscy mieli, ja pamiętam, że my mieliśmy w domu, nie było social mediów, nie było kryptowalut, nie było, wielu rzeczy nie było, a ja mam wrażenie, że my, mimo biedy, no bo przecież Polska dopiero się rozkręcała, ustawa Wilczka, 90 rok dopiero pierwsze firmy powstawały, mimo to, ja bym powiedział, że wtedy ludzie byli bliżej siebie, mimo że byli biedniejsi, skromniejsi, a dzisiaj jest wiele, a my jesteśmy oddaleni od siebie. To zapytam, no bo to wiemy, że tak jest. To zapytam, jak wy myślicie, szczególnie Michał, bo jesteś częściej w Kambodży i to widzisz, że to jest inny świat, czy ta Europa, czy Polska, my jesteśmy w stanie ten trend odwrócić? Uważam, że nie, dlatego że nie widzę, żeby ludzie chcieli to zmienić. I ja nie jestem wrogiem technologii, bo sam z niej korzystam. Myślę, że dzięki technologii jestem w stanie prowadzić biznes, funkcjonować. Dzięki technologii jestem w kontakcie z wieloma osobami. Natomiast z mojej perspektywy balans między użyciem technologii a relacjami jest zwyczajnie lepszy w Azji. I tu tylko o to chodzi. Bo nie chciałbym, żeby to wybrzmiało precz z social mediami, tak? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to nie zastępowało. Ja chcę widzieć, co się dzieje u moich znajomych. To jest fajne, ale kiedy nie było mediów społecznościowych, także wiedziałem, co się u nich dzieje, jeżeli byli moimi znajomymi. I ten balans w mojej ocenie lepiej wygląda w krajach azjatyckich, w Azji Południowo-Wschodniej. I znowu będę mówić o Kambodży, bo tam żyję na co dzień, tak? 7 rok, więc to moje postrzeganie Kambodży jest całkiem takie wewnętrzne, z tamtego miejsca. Ja też przez wiele lat byłem mocno otoczony Khmerami. Mam wielu khmerskich kolegów, koleżanek i bywam u nich w domach. Mam kilku znajomych, nawet 2 czy 3 przyjaciół. Także te moje obserwacje wynikają z tego codziennego życia, że ta rola prawdziwych relacji w mojej ocenie jest silniejsza tam. Mhm. Marcin, chciałbyś do tego tak, ja bym dodać? dodał, chciałbym powiedzieć, że wierzę to, że w Europie się to zmieni, natomiast uważam, że głównym powodem, dla którego tak się dzieje, jest kwestia jednak tego, że my jesteśmy krajem pierwszego świata. Krajem pierwszego świata, czyli takim, gdzie wszystkiego jest bardzo dużo, ludzie generalnie chcą mieć jeszcze więcej niż mają, a Kambodża, i to oficjalnie wszędzie komunikujemy, jest krajem trzeciego świata. Można wręcz powiedzieć, że jest drugim najbiedniejszym krajem w Azji Południowo-Wschodniej po Birmie, ale nie powoduje to, że poziom życia takiego na co dzień nie jest tam przyzwoity, a 2, przez tą w cudzysłowie biedę, ci ludzie naprawdę stawiają na relacje. Uważam, że w Europie się to nie zmieni, dlatego że no musiałoby się coś tutaj bardzo złego wydarzyć, żeby przewrócił się cały ten, że tak powiem, koszyk potrzeb i tego, co jest ważne. Natomiast życie w wirtualnym świecie jest wygodne, bo nie wymaga pokazywania, że pewne rzeczy nas stresują, że podejście do dziewczyny inaczej niż zagadanie do niej poprzez komunikator no może być stresujące albo wręcz głupie, tak? Tego już nie ma, tak? W erze Tindera i różnych dziwnych apek odszedł ten taki element, nie wiem, zawstydzenia, element przełamywania pewnych lodów i myślę, że to się przekłada też na takie postawy ogólnoludzkie. Mam za sobą zaplecze takie, powiedziałbym, akademickie. Jako że jestem związany z nieruchomościami od 18 lat, to prowadziłem przez 10 lat zajęcia na studiach podyplomowych i obserwowałem moich studentów przez tą dekadę, jak zmieniali się z osób aktywnych, które chciały coś zmieniać, budować, do osób zupełnie pasywnych, które przyjmowały świat taki, jaki jest i zakładały, że niewiele mogą zrobić. Że po prostu tak jest, że one nie mają, a ktoś inny ma, co uważam jest konsekwencją właśnie schowania się w tym swoim bezpiecznym kokonie. Znam ten kokon, jest mi tutaj dobrze, nie chcę niczego zmieniać, bo nie potrafię, bo nie umiem, ale nie próbuję. I dla mnie Kambodża jest takim miejscem, gdzie ci ludzie w większości mają niewiele. Tak jak mówiłem, Kambodża nie jest bogatym krajem, a mimo to próbują, wierzą
w to, że jest to możliwe, a 2, mają to wsparcie rodziny, od której zaczęliśmy. Rodzina w nich wierzy i to nie jest takie wsparcie na zasadzie zrób, będzie dobrze, tylko ta rodzina rzeczywiście jest obecna, bo to, co mówiłem wcześniej, te wspólne posiłki, ten rzeczywiście spędzany czas razem buduje to przekonanie, że wszystko jest możliwe. Chciałbym powiedzieć, że to w Europie wróci, być może się mylę, natomiast mam wrażenie, że technologia cały czas po kawałku zabiera nam właśnie te relacje, które mogłyby być realizowane w sposób face to face, a wygodniej jest zadzwonić do kogoś na WhatsAppie czy Messengerze. Też w Kambodży można zaobserwować takie zjawisko, że jeżeli masz rodzinę, to wszystko przetrwasz. Dlatego, że ta rodzina to jest taki twój pierwszy team wsparcia. I relacje, nie ma tego poluzowania. To też wynika z systemu, tak, braku emerytur, szeregu innych zjawisk i przy braku emerytur ludzie nie umierają z głodu, nie głodują, tak. To jest rozwiązane w inny sposób właśnie, sposób pokoleniowy, tak, gdzie pokolenie pracujące utrzymuje fizycznie swoich przodków i mając rodzinę, tak naprawdę wszystkie problemy zaczyna się rozwiązywać od rozmowy w rodzinie. Mi osobiście to podoba, mi to imponuje, to jest fajne. Mam wielu znajomych kmerskich, część z nich Marcin poznał i też myślę, że został, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy sobie, omawiając, jakie tematy chcielibyśmy poruszyć, że jak zostaniesz dobrze wprowadzony, to od razu startujesz z bardzo wysokiego pułapu mandatu zaufania. Nam też jest łatwiej, bo jako osoby, które przyjechaliśmy z Europy, a Kambodża nie jest pierwszym wyborem większości ludzi, którzy wyjeżdżają do Azji, jesteśmy obdarzeni dużym kredytem zaufania. I Khmerowie doceniają, ja przyjechałem z 3 dzieci, tak, i z żoną. Khmerowie doceniają, to mówią często, Michael, ty mogłeś jechać pewnie wszędzie, a wybrałeś Kambodżę, tak? Przywiozłeś tutaj swoją rodzinę, więc nasz kraj, a być może my, coś cię tutaj urzekło. Ja mówię, tak, sympatyczność, przyjazność, cały region, nie tylko Kambodża jest uznawany o Tajlandii też się mówi, że to jest kraina uśmiechu. Więc generalnie w tym regionie ludzie są bardzo sympatyczni. Oczywiście z punktu widzenia życia w Kambodży mam argumenty na to, że przez to, że tam jest mniej turystów jeszcze, mniej ludzi przyjeżdżających, to ich podejście jest inne, dlatego że no to nie jest tak, że ja przyjeżdżam, za 5 minut przyjeżdża kolejny i oni tak naprawdę nie muszą się starać, bo wiedzą, że i tak jest kolejka ustawionych ludzi, którzy zaraz będą. Ale tak jak z Marcinem byliśmy ostatnio... No myślę, że to jest dobry przykład, ja może opowiem. Bo piję do tego przykładu. Tak. Panowie, dzisiaj ja tu nie jestem potrzebny po prostu. Świetnie mi się też słucha, bo te historie, więc oczywiście kontynuuj, proszę Marcin. Słuchajcie, generalnie, żeby zrozumieć Azjatów, to takie krótkie wprowadzenie, musicie zrozumieć pojęcie twarzy. Twarzy, czyli takiego dobrego imienia, relacji. I oni bardzo mocno przedkładają relacje nad, powiedziałbym, takie pierwsze wrażenie, czy chcę z kimś rozmawiać, czy nie. I ja jako gość Michała i całego teamu podczas jednej z wycieczek po Kambodży, gdzie oglądaliśmy nieruchomości, zostaliśmy zaproszeni do lokalnej restauracji. Na prowincji, to było daleko od Phnom Penh, od stolicy, prowincja i to taka prowincja, gdzie nie ma turystów. Taka bardzo głęboka Kambodża. A z uwagi na to, że ja w Kambodży nie mieszkam, ale mam pewne zaplecze, jeśli chodzi o ten region, ponieważ mówię po chińsku, po mandaryńsku, a chiński wymaga też nauki kultury, która generalnie w Azji jest bardzo podobna, to wiem, że jeżeli jestem zaproszony poprzez ludzi, którzy mają relacje z tymi naszymi klientami, to mi pewnych rzeczy nie wypada robić, bo wtedy ja dosłownie przynoszę wstyd moim kolegom z zespołu, wprowadzającym i pokazuje, że ja też nie jestem godny zaufania. I słuchajcie, i była taka sytuacja, bardzo uważam śmieszna, a jednocześnie prawdziwa, że w tej knajpie, która słynęła z zup z żółwi, zostało mi zaproponowane największy rarytas, który był w tej restauracji, czyli jajo żółwia, ugotowane. A jajo żółwia nie jest wielkości jaja kury, tylko ono wygląda jak, powiedzmy, połowa piłki do rugby. Dosyć duże. I ja, znając tą kulturę, wiedząc, że oni chcą mnie uhonorować tym jajem, gdybym powiedział, o fu, nie jem tego, to bardzo źle by to było odebrane, mimo że oni nic by nie powiedzieli. Nie nalegaliby, bo tak ta kultura wygląda. Spróbowałem, nie powiem, że chętnie bym wrócił do tego jaja. Spróbowałem, podziękowałem za ten zaszczyt, możliwości spróbowania i to zostało przyjęte bardzo, bym powiedział,
normalnie, bo tak wygląda u nich ta kultura. Może taki krótki off-top. Słuchajcie, w Azji nawet znaczenie ma to, w jaki sposób podajecie wizytówkę. Jeżeli podacie wizytówkę jedną ręką, to wiadomo, że już o tej kulturze nie wiesz nic. Tam podaje się wizytówkę obiema rękoma z lekkim pokłonem, bo chodzi o taki, powiedziałbym, respekt wobec tej osoby, która tą wizytówkę otrzymuje. Druga strona robi to samo. To jest ten kod kulturowy, który... Zresztą nie tylko wizytówka, Tak. nawet jeżeli kelner podaje tobie, nie wiem, poprosisz o sztućce, tak, bo podał tobie pałeczki, to nie poda, jak w przypadku sztućcy, nie poda tobie dwoma rękoma, tylko poda w ten sposób. Jest pewna symbolika, która służy znowu oddaniu szacunku, oddaniu jakiegoś tam respektu. Całe nazewnictwo jest podzielone ze względu na płeć i ze względu na wiek, czyli inaczej się zwracamy do osoby starszej, inaczej do osoby młodszej. Do osoby młodszej, jeżeli jest mężczyzną, możemy się zwrócić jak do kobiety, bo te nazewnictwa są nieco złożone, ale przestrzeganie tych norm sprawia, że jasno wiadomo, w którą stronę jest szacunek, kto jest najważniejszy i to fajnie organizuje w ciekawy sposób strukturę na każdym spotkaniu, zwłaszcza kiedy to jest spotkanie kmerskie. Ta kultura samo organizuje to. Panowie, wspomnieliście o naprawdę wielu tematach, więc ja się zwrócę do naszych widzów. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej części, o tych wątkach, które się tu pojawiły. Pojawiła się tu w mojej głowie wdzięczność mimo ogromnej biedy. Brak wdzięczności i ciągła gonitwa w Europie, która tak naprawdę ma wszystko. Mówimy chociażby o Polsce. Nie mówię o tej bogatszej części Europy, gdzie jest jeszcze przecież więcej pieniędzy, ale wiemy, jak ta Europa tak naprawdę upada. Wspomnieliście o jedzeniu wspólnym, o posiłkach, o których ja też wspominam, że tak naprawdę ja mam w domu stół i to jest jedno z najważniejszych miejsc. Mam jeszcze wyspę w kuchni, więc 2 miejsca, gdzie można jeść. Dajcie znać, czy wy jecie wspólnie posiłki, czy jecie z telefonem, czy jecie samotnie, czy w ogóle nie jecie. Jak to u was wygląda? Czy zmieniacie te nawyki, te złe nawyki, które dzisiejszy nowoczesny świat nam gdzieś tam wtłacza do głowy, również serialami, filmami, gdzie to pokazują, że super jest życie samotnie. Nawet IKEA kiedyś, wiem, że wrzuciła do swoich sklepów takie zestawy dla singli, po prostu 1 talerz, 1 kubek, 1 widelec, żeby tak, i lustro, dokładnie tak, żebyśmy widzieli drugiego człowieka. Więc tych tematów jest bardzo dużo. Ja się z tym wszystkim zgadzam, ja to wszystko obserwuję i ja nie wiem. Ty powiedziałeś, że to się nie zmieni, ty powiedziałeś, że masz nadzieję, że to się zmieni. Ja powiem, że nie wiem, że ja mogę wszystko, ja robię wszystko, co ja mogę, żeby w moim środowisku, na moim trawniku się to zmieniło. Chciałbym, żeby się to zmieniło, tylko nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak miałoby to przebiegać. Ja też na razie... I co miałoby wyzwolić te zmiany. Dlatego, że życie obecne, myślę, że jest dosyć wygodne w Polsce. Oczywiście, że tak, więc takimi programami, takimi inspiracjami i myślę, że tym, żeby latać, jeździć w różne kraje, nie tylko po to, żeby oglądać zabytki, ale żeby przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda inne życie i czy my czasem czegoś nie zatraciliśmy, goniąc nad tym, żeby wziąć kredyt, inwestować, mieć dużo pieniędzy, mieć dużo wszystkiego, a tak naprawdę na końcu wracać do pustego domu i zaglądać często do kieliszka, żeby się trochę rozweselić. Tak dużo historii się kończy. Ja również tam byłem dokładnie w tej historii. To zadam pytanie związane z tym, za czym my jeszcze w Polsce aktualnie tęsknimy. Państwo wtrąca się do wszystkiego. Mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy prowadzić biznes, ile mamy płacić podatków. Zmienia nam podręczniki do historii, które nam piszą Niemcy, z tego co ostatnio słyszałem. Mówi nam, jak wychowywać dzieci, gdzie, jak i tak dalej. Nie ma chyba miejsca albo obszaru życia w Polsce dzisiaj, gdzie nie ma państwa albo gdzie nie ma jeszcze, wiecie, Unii Europejskiej, która nam mówi, jak mamy żyć. My za tym aktualnie, mówię za nas, za Polaków, za mnie, przedsiębiorcę, tęsknimy w Polsce za tym takim, dajcie nam spokój, my sobie poradzimy. A jak, tak, odregulowaniem. Jak to wygląda tam daleko za wielką wodą, te kilkanaście godzin lotu samolotem? I jest tego dużo mniej. I ciężko jest mi podać przykład jakichś bezsensownych regulacji. Nie chcę odnosić się już do nakrętek, które się nie gubią, czy takich klasyków, tak? Ale jest tego zdecydowanie mniej i to wbrew pozorom przekłada się na to, że życie jest prostsze. Jeżeli to sprowadzimy do biznesu, to w Kambodży możesz, chcąc założyć działalność gospodarczą, po prostu ją zakładasz, to w takim ujęciu startupowym tworzysz MVP, próbujesz, zderzasz z rynkiem, zaczynasz zarabiać i masz do tego prawo. I jeżeli ta działalność się rozwija, zwiększasz skalę, zaczynasz rejestrować. I to jest naturalna kolejność. A nie, że zakładając gastronomię, musisz zdobyć pełno pozwoleń, pełno licencji, zaświadczeń. Jednocześnie to się nie przekłada na to, że ludzie permanentnie są zatruci, chorzy. Tak nie działa. Znowu, to są bardzo elementarne rzeczy i te rzeczy mogą być samoregulujące się przez społeczność.
na przykładzie knajp, na przykładzie biznesów gastronomicznych, to można zrobić dużo prościej. Ale w każdym biznesie, który przychodzi mi do głowy, wystartowanie, rozpoczęcie, tak? Bo samo prowadzenie, nie chcę tutaj przekazać, że Kambodża jest rajem do prowadzenia biznesu, bo jest to jednak zupełnie odmienna kultura i jeżeli chcemy skalować ten biznes i rozwijać, to wchodzimy w te obszary już związane z brakiem zrozumienia, z próbą wejścia z naszym sposobem i modelem myślenia w zupełnie inną kulturę. Często to jest crash test i trzeba zapłacić jakieś frycowe, tak, żeby się rozwijać. Ale wspomniałeś jeszcze o emeryturach, więc też chciałbym, żeby się... Emerytur nie ma. Tak. Emerytury bardzo niskie mają osoby z wojska, z policji, ale tak generalnie emerytur nie ma i jest oczywiste, że jakby budujesz relacje z rodziną także po to, że dzieci będą ciebie utrzymywać. Ale to jest też element prodemograficzny. Nie ma emerytury, więc opłaca się mieć dzieci, opłaca się... Znaczy dzietność jest ponad 2 razy większa niż prawie. w Polsce na ten moment. Słuchajcie, 3,2 dziecka na kobietę w A najnowsze dane w Polsce za pierwszy kwartał tego roku, bo w tamtym roku był rekordowo niski przyrost. Urodziło się chyba 250 tysięcy dzieci, czyli mniej niż podczas trwania II wojny światowej, a teraz przez ostatnie 3 miesiące, czyli pierwsze 3 miesiące 2025 roku urodziło się jeszcze mniej dzieci niż w poprzednim roku, więc to tylko I to znowu jest pewien rodzaj wygody, który jest promowany. Że ja tylko tutaj dopowiem o zjawisku psiecka, czy innych tego typu, ja bym powiedział mocno, dewiacjach, tak? Bo jakby zwierzę nigdy nie zastąpi żywego człowieka, mimo że zwierzęta mogą być cudowne i fajnie nam to miejsce wypełniać, to jednak nie jest to osoba nam najbliższa, także myślę, że to też gdzieś tam jest promowane. A jak myślicie, czy dałoby się, nie powiem, że zderzyć, ale gdzieś znaleźć wspólny środek rozwiązań? Weźmy na tapet choćby tą emeryturę, no bo to jest temat mocno dyskutowany w Polsce. Ostatnio przecież raport ZUS-u się pojawił w temacie z emerytur przedsiębiorców. Zaskoczono nas, że nie będziemy mieli jako przedsiębiorcy w Polsce tych emerytur, więc jestem bardzo zaskoczony, że ZUS mi nie wypłaci emerytury i sam od 16 lat robię coś, żeby jako przedsiębiorca mieć spokojną tą jesień życia, nie tylko będąc ojcem, czyli dbając o demografię, ale też dbając o firmę i tak dalej. Tam tych emerytur nie ma. Czy taki model, bo niektórzy mówią, zaorać ZUS, zamknąć tą największą piramidę finansową w Polsce, bo ona i tak nie działa i te pieniądze, które tam nie działają, wiadomo, że komuś trzeba te emerytury wypłacać, jeśli ktoś jest na przykład niepełnosprawny, żyje sam i tak dalej. Są jakieś takie sytuacje, których nie chciałbym wrzucać do jednego wora, że wszystkim nie płacić, niech sobie radzą sami Polacy. No bo nie, jeśli ktoś jest sam, jest niepełnosprawny, ale niech to działa. Jakie wy macie zdanie? Czy dałoby się w Polsce wziąć jakieś rozwiązania właśnie z tego biednego kraju, który się tak sobie świetnie radzi i demografię ma dobrą? Czy też nie? Inna będzie moja perspektywa w wieku 41 lat, a inna będzie osoby, która ma 55 lat, tak? Czy zbliża się do 60. Zgadzam się. Natomiast myślę, że u nas to jest tak daleko zakorzenione. Emerytury w Europie to jest kwestia XIX-XX wieku, tak? Gdzie jakby to były takie świadczenia za ciężką pracę, wtedy ludzie żyli dużo krócej. Natomiast nawet kraje rozwinięte w Azji, takie bardzo rozwinięte jak Chiny, dopiero pierwsze kroki w kierunku emerytur zaczynają, testują te rozwiązania, czy one będą się sprawdzały, bo również w Chinach, które uważam niesłusznie są często w polskim internecie hejtowane i wyśmiewane poprzez propagandę gdzieś tam powiedziałbym prozachodnią, tam również model rodziny jest bardzo silny. Czyli tam funkcję ZUS-u zastąpiła rodzina i ta świadomość, że moją emeryturą są dzieci, gdzie w Polsce mam wrażenie w latach 40., 50. też tak było. Nie było tych świadczeń, tak? Jakby rodzice wiedzieli, że dzieci będą, i raczej pomogą, tak? Więc myślę, że w Polsce byłby to taki crash test bardzo ekstremalny i ten system będzie niepopularny i ten system będzie działał, bo każda piramida działa do momentu, aż się okaże, że nie ma tam z czego tych środków wypłacać, więc myślę, że to też jest kwestia edukacji i świetnie to też, Grzesiu, na kanale robisz, skąd te pieniądze się biorą, tak, w tym ZUS-ie i jak są rozdzielane, bo znowu nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze, tylko to są nasze pieniądze przerzucone przez machinę urzędniczą, w związku z tym skoro tych ludzi pracujących jest mniej, a wiek emerytalny jest jaki jest, ludzi, którzy nie pracują z uwagi na emeryturę jest coraz więcej, no to nie może działać długoterminowo. To ja zadam takie pytanie, które może się nasuwać
takim oponentom, którzy słuchają tego, mówią, no nie, no ale Grzegorz, przecież emerytura to jest ważny temat, to musi państwo regulować. Ale przecież odpłynęliście. to się wszystko, tak, ale odpłynęliście, to się wszystko musi trzymać, urzędnicy, wiesz, ministerstwo, to wszyscy muszą to ogarniać, bo co by było, gdyby tego nie było? Byłby ogromny chaos. No i ja wchodzę teraz cały na szaro-kolorowo i mówię tak, no ale i tak to nie działa. Mamy przecież te urzędy, mamy 1 milion urzędników w Polsce, mamy urząd urzędu, idziesz do urzędnika. Pozdrawiam wszystkich urzędników, którzy starają się w całym tym systemie ogarnąć i pomagać nam przedsiębiorcom i nieprzedsiębiorcom, ale często są urzędnicy, którzy nie pomagają. Czują się po prostu jak święte krowy, działa to źle, odsyłają papier do papieru, odsyłają cię z pokoju numer 1 na 7 piętro do pokoju numer 7, idziesz tam, okazuje się, że tam miałeś nie przyjść, robią cię w balona, miałem tę sytuację wielokrotnie i to i tak nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj przed nagraniem Michał mi powiedział, że 1 kartka wystarczy, żeby założyć konto w banku. U nas tak nie jest. I to konto jest założone, ono tam działa. Jak, Michał? Jak to jest możliwe, że to działa? Jest to 1 kartka, jeden dokument, jeden podpis i to działa. U nas często są to dziesiątki, czasami przy jakichś kredytach hipotecznych to są setki stron. Ludzie to podpisują, produkują, a i tak często jest tam coś do zmiany. Czy możemy się uczyć od Kambodży faktycznie nawet z tego? To jest tak, że kiedyś ta umowa konta pewnie też była krótsza i prostsza, ale stopniowe dokładanie regulacji, zmiana prawa, zabezpieczenie interesu banku, szereg kwestii spowodował, że ta umowa zaczęła, bo to umowa banku będzie przykładem, tak? To nie mówimy tylko o koncie bankowym, tylko to może być dowolna umowa. Tak jak wspomniałeś o tym kontrakcie marketingowym na ileś naście stron. Pewne rzeczy są nadmiernie komplikowane, dlatego że chcemy się zabezpieczyć, bo chcemy uwzględnić. Znowu w Kambodży na co dzień, prowadząc biznes, funkcjonując, bardzo dużo rzeczy załatwiam ustnie i przez ponad 6 lat nigdy nie miałem problemu z wyegzekwowaniem, ani z tym, że ktoś mi czegoś nie dowiózł. Na ustalenia, w tym wypadku na Telegramie... Tak, uczciwość społeczna? Kwestia twarzy. Znowu wracamy do tego. O czym mówiliśmy. Kwestia twarzy. Na pewno jestem, o czym wcześniej mówiłem, w uprzywilejowanej pozycji, dlatego że jestem w kmerskiej społeczności, jestem w różnego rodzaju stowarzyszeniach, grupach biznesowych. Nie chcę mówić, że jestem osobą znaną, ale wielu Kmerów mnie zna. Rozpoznawalny jesteś, tak jak ja, trochę. Może nie tak bardzo. Natomiast w Phnom Penh nie ma aż tylu ludzi, którzy żyją dłużej, którzy spotykają się z Kmerami, którzy mają kmerskich znajomych. Bywam często w miejscach, w takich restauracjach, gdzie spotykają się głównie Kmerowie, przedsiębiorcy. Jestem tam jedynym miałem, albo jest nas kilka osób zaledwie. I to też powoduje, że w tym momencie, gdyby ktoś mnie oszukał, to się roznosi w środowisku. Traci się dobre imię. Kiedyś jeden Kmer powiedział, jak przyjechałem w 2018 roku, powiedział: Michael, musisz zbudować swoje imię. Jak zbudujesz swoje imię bez względu na to, co będziesz robić, będziesz wiarygodny. I nigdy nie zginiesz, zawsze będziesz mieć klientów, co byś nie robił. Czyli tu się rozchodzi zaufanie jako waluta przyszłości. Takie mocne nazwisko i chodzi o to, że jesteś fair, że ludzie cię polecają. I to działa. Co nie oznacza, że błędy się nie mogą wydarzyć, bo one mogą się wydarzyć. Natomiast z mojej perspektywy osoby, która mieszka w Polsce, to dla nas Europejczyków może być bardzo brutalne, bo to jest zero-jedynkowe. Jeżeli raz kogoś oszukasz, to ta relacja jest spalona na wieki do tego stopnia, że to odium tego, że jesteś oszustem, przejdzie też na twoje dzieci. I po prostu jest informacja: z tym panem nie robimy interesów, bo to jest oszust. I tam nie ma informacji takich, my tak trochę lubimy czasem, no wiesz, nie chciałem, tam coś nie wyszło i tak dalej. Nie ma. Tam naprawdę twarz jest pojęciem świętym do tego stopnia, i myślę, że to jest też fajny przykład, jak można ukarać kogoś za to, że zachował się w sposób niestosowny. Za drobne wykroczenia w Kambodży, jakieś akty wandalizmu, delikwent czy delikwentka, a bardziej delikwent, jest golony na łyso, stawiany jest przed lokalnym urzędem czy posterunkiem policji z karteczką z imieniem, nazwiskiem i stoi. A w Kambodży i w krajach buddyjskich łysi są tylko mnisi buddyjscy. W związku z tym... Szczęśliwie nie dotyczy to ekspatów. Nie dotyczy to ekspatów. W związku z tym wiadomo, że on coś przeskrobał już później, jak tą karteczkę odłoży i przynosi wstyd całej rodzinie i on już do tego nie wróci. Nie potrzeba do tego kary finansowej, nie potrzeba go zamykać w poprawczaku. On stoi i pokazuje, że nie wiem, zniszczył coś,
pochodzi z takiej rodziny i wszyscy widzą, co on zrobił. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ta twarz jest zintegrowana w tych społeczeństwach azjatyckich i dlatego to, co Michał opowiada, czyli to, że umawiamy się na słowo i to ma wartość, jest naprawdę wiążące. Dużo bardziej niż te umowy, które kochamy podpisywać w Europie masowo. Albo przykład mikropożyczek. Nieraz się z tym spotkałem, że osoba, która dla mnie pracowała, przychodziła i tam mówi, szefie, sobie potrzebuję coś spłacić. A ja byłem ciekaw, mówię, no dobrze, a pokaż tą umowę, mam prawnika kmerskiego. Mówi, no ale ta umowa to tak nie za bardzo, po prostu muszę oddać. Mówię, a co się stanie, jak nie oddasz? Czego się tak obawiasz? On mówi, wydrukują moje zdjęcie i rozwieszą w okolicy, gdzie mieszkam. Każdy będzie wiedział, że jestem złodziejem. Podpowiem, RODO w Polsce. Chciałem zrymować RODO z czymś, ale nie zrymuję, ale opowiem historię z Chin, którą wczoraj albo przedwczoraj nie usłyszałem, tylko po prostu byłem jakby w opowieści historii mojego dobrego znajomego, więc powiem trochę naokoło, bo nie wiem, czy mogę ją opowiadać, ale został zgubiony telefon w Azji, w Chinach konkretnie, w taksówce zostawiony i telefon na policję i ta policja dała za zadanie Uber czy Bolt, gdzieś tam telefony, wiecie, aplikacja wielka międzynarodowa, Chiny, to nie jest łatwe, żeby znaleźć tego kierowcę. Okazuje się, że zostaje znaleziony kierowca, to było łatwiejsze, ale on mówi, że tam żadnego telefonu nie było. I ta policja mówi tak, słuchajcie, ale tu jest człowiek, który jest z Europy, przyjechał do nas i ten telefon tam był, bo on nam to powiedział, że po prostu miał go w tym samochodzie. Sprawdź jeszcze raz. Tak, sprawdź jeszcze raz. No nie ma, sprawdź jeszcze raz. I sprawdzali jeszcze raz, tyle razy z tym taksówkarzem, że aż ten telefon nagle się tam pojawił. Pod siedzeniem tak, pojawił się. Znalazł się. Tak, znalazł się. Po prostu sam jakoś spadł. Nie sprawdzali, Wyskoczył, sprawdzali źle. I oni stwierdzili, że to nie może tak być, że o nas, o Chińczykach będzie zdanie w Europie, jak ten człowiek wróci do Polski i będzie miał ogromne problemy związane z tym, że no trzeba załatwiać te wszystkie rzeczy. Jasne, to jest tylko telefon, no ale to jest aż telefon też. Na pewno ileś czasu, żeby to wszystko wróciło do tych podstaw. Nie może być tak, że on wróci z taką informacją, że w Chinach ktoś mi ukradł telefon w taksówce. Nie może tak być. I ta historia skończyła się bardzo dobrze. Oni policjanci zadbali o to, aby ta historia i ten marketing poszedł tak, że my zrobimy wszystko, staniemy na głowie, dosłownie stanęli na głowie, żeby ten telefon tam z powrotem się pojawił. I oczywiście nie wszyscy są tacy etyczni, Tak. Nie wszyscy tak podchodzą, bo to mówię w stronę osób, które powiedzą, ja byłem na wycieczce, tam mi źle wymienili dolary czy walutę. Słyszałem o takich historiach, natomiast z takimi historiami, jak ty mówisz, sam ich doświadczyłem i ileś razy doświadczyłem w jakichś sprawach takich trudniejszych, których z racji nieznajomości przepisów nie wiedziałem, jak rozwiązać, dużo takiej przychylności i tak jak mówi się na przykład o korupcji, tak jak mówi się o tego typu sferze w krajach mniej rozwiniętych, to zwrócił się do mnie Khmer i mówi, wiesz co, pomogę tobie, no bo znowu, skoro przyjechałeś tutaj, to chcę, żebyś czuł, że jesteś tu mile widziany. I ileś razy otrzymałem pomoc w takich sytuacjach, w których chyba mogę powiedzieć, nie spodziewałem się tego, że ktoś mi pomoże, raczej myślałem kategoriami, muszę znaleźć, nie wiem, dobrego doradcę, zweryfikować coś, tak, właśnie zajmowałem importem, a otrzymałem tą pomoc całkowicie uznaniowo. Ktoś mówi, wiesz, Michael, po prostu chcę, żebyś czuł się tutaj dobrze. To jest bardzo fajne. To oczywiście wszędzie się na świecie może zdarzyć, natomiast zdarzyło się to mi w Kambodży i stąd moje doświadczenia z Kambodżą są bardzo takie przyjazne. Ja często też podkreślam, że czuję się w Kambodży bardzo bezpiecznie. Mam 3 dzieci, 3 synków w wieku szkoły podstawowej i mogę powiedzieć, że zwłaszcza w Kambodży, kiedy jesteśmy, to ja się nie martwię o ich bezpieczeństwo, dlatego że po pierwsze wyróżniamy się jako rodzina, widać, że nie jesteśmy stamtąd i to już daje takie poczucie, rząd bardzo mocno promuje, żeby Kambodża stała się najbezpieczniejszym państwem regionu i to nie są tylko słowa, ale za tym idą działania. A po drugie jest dużo tej życzliwości, że możesz być w najodleglejszych zakątkach na prowincji, gdzie nikt nie mówi po angielsku, gdzie turyści nie docierają, a ja w takie miejsca docieram często, i spotykasz się z taką niewymuszoną i nie na zasadzie hello my friend, tylko $1 ludzie, $1 tylko ludzie, nie, absolutnie, tylko ludzie próbują cię zaprosić do domu, pokazać coś, opowiedzieć. Często jest bariera językowa, bo na przykład to, co ja jestem w stanie powiedzieć po khmersku, jest dla nich niezrozumiałe, ale to nie ma znaczenia. To jest na takim poziomie chęci pokazania, chęci poznania, nie wiem, zrobienia sobie jakiegoś pamiątkowego zdjęcia, pokazania tego, co mają, jak żyją. To jest dużo, przez lata bardzo dużo takich sygnałów
otrzymałem i w takich sytuacjach uczestniczyłem, no powiedziałbym, żyjąc wcześniej 34 lata w Polsce i prowadząc biznes w Polsce, ale też w krajach europejskich, że z większą ilością przyjaźni takiej w codziennych relacjach tam się spotykam. Mówi się, że Polska jest najbezpieczniejszym krajem Europy aktualnie. Słyszę, widzę, rozmawiam z ludźmi, którzy z Europy Zachodniej przeprowadzają się na stałe do Polski. Od kilku lat. Włosi, Niemcy, wczoraj byliśmy... Francuzi. Tak, Francuzi. Wczoraj byliśmy przy rynku w Krakowie na steku i też rozmawialiśmy z menadżerką restauracji, która powiedziała, że w restauracji obecnie w tym momencie jesteśmy jedynymi Polakami. Że tam są po prostu Anglicy, Irlandczycy, Szkoci, Niemcy, Holendrzy, ludzie z całej Europy, którzy albo któryś raz przyjeżdżają do Polski po prostu, bo lubią poziom, jakość, komunikację, wszystkie te elementy, bezpieczeństwo i oni mówią, to jest wspaniały kraj. Nie mieliśmy pojęcia, albo ci, którzy już przyjechali, nie mieliśmy kiedyś pojęcia, ale jeździmy tu już od 2-3 lat. Wspomniałeś o tym, że Kambodża chce w tym kierunku iść, najbezpieczniejszego, fajnego miejsca na ziemi, a ja bym jeszcze wrócił do tego, co mówiliśmy o tych papierach, o tych dokumentach, gdzie my tak naprawdę jako Polacy jesteśmy w ogóle świetnymi też ludźmi. Jeśli przyjeżdżamy, jesteśmy gość w dom, Bóg w dom. My chcemy, przynajmniej tak mi się wydaje, ja to znam, że dalej tak w wielu miejscach jest. Nie powiem, że wszędzie, bo ja też czasami przyjeżdżam do niektórych ludzi i widzę jakiś taki dystans i nie oceniam tego, ale widzę, że może tak mają z domu, może byli nienauczeni, może byli po prostu tacy, że są trochę zachowawczy, może wstydzą się, może się boją, nie wiem co, ale w wielu domach, w większości polskich domów to przyjeżdżasz i po prostu dadzą ci zupę, dadzą ci herbatę, jeśli mają, to cię po prostu dadzą ci pokój do spania i to jest normalne. Polska gościnność. To jest normalne. Kiedyś u mnie Sebastian Kichowski był ze swoją dziewczyną, wracali z góry, Kuszu, siema, wracamy, a ja mówię, no to wpadnijcie na herbatkę, wpadli na herbatkę, byli po górach, dałem im zupę. Wiecie, to było dla mnie takie normalne, a oni zwrócili na to uwagę, że to jest wyjątkowe. Oni, Polacy, ja mówię, naprawdę? A zobaczmy, co w tym jest takiego wyjątkowego? W latach 90. normalnym było, że odwiedzaliśmy kogoś bez umawiania się. Bez umawiania, dokładnie. Że w środę o 18:00 będę u ciebie za 2 tygodnie, tak? Się po prostu wchodziło do domu, tak. otwarte domy. Zmieniło się to bardzo. Ja się zastanawiam, co tak bardzo zmieniło te relacje międzyludzkie. Czy czasem to są właśnie wszelkiego rodzaju prawa, jakieś właśnie zapisy, urzędy, RODO, że nie ma nawet nazwisk na domofonach, że wszystko tak stało się takie anonimowe, takie, że my tam jesteśmy, ale nas nie widać. Obserwując nawet Europę, idziecie w Holandii i ludzie mają otwarte te okna, że można sobie zaglądać. U nas wielu ludzi się po prostu zakrywa. Mur, dom marzeń z działką marzeń, ale potem jest mur marzeń 3-metrowy betonowy do sąsiada, z którym teoretycznie rozmawiamy, to jest nasz sąsiad, ale musimy się 3-metrowym betonowym, zbrojeniowym murem odgrodzić. Nie chcę takiego świata. Sam go nie zmienię, ale z wami jest to już możliwe, panowie. Z wami też jest to możliwe. My jesteśmy najlepszym miejscem na ziemi. Myślę, że tutaj Michał może oponować, żyjąc w Kambodży na co dzień. Tam jeszcze nie byłem, ale naprawdę ja myślę, że w Polsce brakuje nam do takiego naprawdę ideału trochę więcej dni ze słońcem. Ale mamy świetnych ludzi. Zresztą jest to odcinek na kanale, możecie sobie zobaczyć. Jest na naszym kanale odcinek Polska, 10 powodów, dlaczego Polska jest najlepszym miejscem na świecie. Zachęcam do obejrzenia. I ja tak uważam. Ty przez kilka lat jesteś w Kambodży. Czy ty uważasz, że to Kambodża, czy to Polska jest najlepszym miejscem na świecie, patrząc na tą Europę Zachodnią, która po prostu zdycha? Powiedzmy wprost, ona zdycha. Patrząc na Europę Zachodnią, to zdecydowanie obawiam się, że będzie to przechodzić w stronę Polski. I bardzo ciężko będzie te procesy zatrzymać. Ja jestem fizykiem. Dobrze liczę i dobrze szacuję, więc bazuję na szacunkach, na liczbach. Będziesz mówił o czasie, przestrzeni? Ile lat to się zmieni, tak? Dekada. 10 lat. Dekada. Czyli chwila. Tak. Przy czym to nie poświęcam temu, nie tworzę obliczeń, tak, nie symuluję. Po prostu to jest taki luźny szacunek, który mnie martwi. Natomiast odczuwam ogromną frajdę, kiedy przylatuję do Polski. Dlatego chociażby, już nie mówię o takich oczywistych rzeczach jak bliscy, tak, przyjaciele. Jak barszcz. Tak. Tutaj też mam sporo osób, do których na tą przysłowiową herbatę mogę bez zapowiedzi wpaść. Do Bielska zapraszam. I często rozmawiamy z żoną, jaki będzie kształt tej Polski za 10 lat. Jak to będzie wyglądać? Czy będziemy się tak samo dobrze czuć, kiedy będziemy tutaj przyjeżdżać? Bo jednak z każdym rokiem tam coraz bardziej mamy tak zwane naleciałości regionalne. Tak?
I tak jak kiedyś myśleliśmy o Kambodży bardziej na zasadzie 2-3 lat i później zobaczymy, no tak teraz już myślimy, no to zobaczymy, niech chłopacy skończą szkołę podstawową, liceum i nie ma tego deadline'u. Jakby nam było źle, to by był ten deadline. Nie myślimy kategoriami, zróbmy jeszcze to i wracamy. Ale zauważyliście panowie, że kiedyś ta emigracja, no bo tak to trzeba nazwać, trochę, tak to myślę, no wyjeżdżamy, tak? Wyjeżdżamy ze swojego miejsca urodzenia, ze swojej ojczyzny i kiedyś ta emigracja była, myślę, że mogę tak powiedzieć, ona była jedynie zarobkowa w większości przypadków, jedynie. Ludzi nie interesowało to, że jadą do zimnej, deszczowej krainy zwanej Wielką Brytanią, gdzie po prostu dużo się zarabiało, tak? Tylko profil imigranta, profil osoby, która wyjeżdża do Kambodży, a osoby, która wyjechała na przykład do Irlandii czy do UK jest zupełnie inny. Że dzisiaj się to zmienia i dzisiaj ta emigracja już nie jest finansowa, często, że ona nie jest zarobkowa, że ona jest właśnie za czymś innym, że pieniądze mamy, albo jesteśmy w stanie żyć na jakimś nawet podstawowym poziomie i tego się nie boimy. Możemy pracować zdalnie, co też jest dzisiejszym jakimś plusem, bo ktoś może nie rezygnować z pracy na przykład w Polsce, a żyć sobie w jakimś innym kraju bezpiecznym Polacy dla siebie, przyjeżdżają lepszym. do Kambodży, ale też mnóstwo Polaków przylatuje do Tajlandii, która jest dużo bardziej popularna. Tak. I oni nie przylatują tam, żeby tam karierę robić. Oni przylatują tam właśnie ze względu na, Azję wybierają, ze względów od pogody po warunki życia. Tak. Słuchajcie, ponad 100 000 ludzi odwiedziło Tajlandię w zeszłym roku. 100 000 ludzi? Czy Turystów. Turystów z Polski? Tak, Polaków. Tak, Okay. tak. To naprawdę jest spora liczba. To jest dużo. Ja może też swoje 2 grosze wrzucę, jak to widzę. Zgodzę się z Michałem, że ta fala już jest i idzie w kierunku Polski. Przeraża mnie, tak będę tutaj to mówił, jak szybko pewne rzeczy się zmieniają. Wspomniał tutaj o czasach covidowych, jak pewne rzeczy się zmieniły, potem w czasach powojennych, jak szybko pewne procesy przyspieszyły. Natomiast ja jestem jednak osobą, powiedziałbym, taką zawsze spoglądającą pozytywnie. Uważam, że to, co też ty, Grzesiu, robisz dla polskiego community, jak wygląda polski YouTube, to będzie wpływało na coraz więcej osób i wpływa, natomiast to nasze społeczeństwo się rozwarstwi. Czyli ten mainstream, który śpi i jest mu dobrze w tym swoim kokonie, w tym swoim świadku stworzonym, idealnym, który nie wymaga dużego wysiłku. Oni dalej tam będą, a ludzie świadomi będą tworzyli takie swoiste enklawy innych ludzi świadomych, którzy będą mogli żyć jednocześnie w kilku miejscach. I tak na siebie spoglądam. Ja mogę powiedzieć, że kocham Kambodżę i to był jedyny kraj, w który naprawdę mnie zauroczył po pierwszej wizycie, co raczej było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo tego nie zakładałem. Natomiast nie chciałbym tam na stałe mieszkać, bo też doceniam te rzeczy, które mam w Polsce, które są związane z moim miejscem urodzenia, z moją rodziną, z tym klimatem. Natomiast chętnie w tej Kambodży bywam. A jesteś tam w tej tak zwanej zimnej porze polskiej, czyli pół roku, od października do Bywam też marca? tam. Marcin regularnie przylatuje. Ja regularnie przylatuję, więc Sucha, deszczowa, tak, nie boi się deszczu, nie zresztą boję też się. tak nie pada. To Tak. jest trochę przegeneralizowane, jeżeli się ludzie obawiają pory deszczowej, ale Marcin wpada, a ja tutaj chcę dodać, wejść w zdanie, że jednak przeprowadzając się gdzieś, to zawsze jakieś koszty się będzie ponosić, tak? To nie jest Żeby tak, coś zyskać, nie trzeba ma coś co stracić. idealizować, że życie tam jest dla mnie lepsze, a tu było gorsze. Nie, no, tracę pewne rzeczy, bo nie uczestniczę, nie wiem, mam rodzinę tutaj, tak? Brata z dziećmi, nie uczestniczę w ich życiu codziennym tutaj, czy w życiu mojego taty, bo mieszkam na stałe w Kambodży i przylatuję do Polski 1-2 razy w roku. Natomiast da się to łączyć. Natomiast ja myślę, słuchajcie, że wyjazd do Azji czy do Kambodży jest taką bardzo dużą lekcją wdzięczności tego, jak wiele tutaj mamy, a z tego nie korzystamy. Bo będąc w Kambodży zobaczycie ludzi, którzy wstają wcześnie rano, przygotowują pewne towary czy jedzenie, które sprzedają dalej i w Kambodży nie ma weekendów. W Azji nie ma weekendów, tam się pracuje od poniedziałku do niedzieli. Tam jest wolne podczas Nowego Roku, jakiś świąt, public holiday i ci ludzie są szczęśliwi, wykonują tą pracę, nie mają socjalu, nie mają emerytur i żyją. I są zderzenie, kiedy przylatuję, jest niedziela rano, ja mam jetlag, obudziłem się o 3:00 nad ranem, już spać to i tak długo pospałem jak na Kambodży. Tutaj będąc w Polsce jest 3:00 czy 2:30, dotrwałem do 5:00 rano, mówię, napiłbym się kawy, ale zatrzymałem się u mojego taty, mój tata kawy nie pije. Mówię, dobra, idę do sklepu, patrzę, nie ma żadnego sklepu o tej godzinie i wycieczka kilometr na BP, żeby napić się kawy. I mówię, kurczę, wszyscy śpią. Wszyscy. A 2,
naprawdę my jesteśmy krajem pierwszego świata, który idzie w kierunku 4-dniowego tygodnia pracy. Jak najmniej dawaj z siebie, zamykaj się w tym swoim, ja tak to w każdym razie widzę, świecie, nie dawaj za dużo, bo to jest niepotrzebne. A znowu, wierzę w te relacje. Też jedna rzecz, żeby nadać pewien przebieg tej rozmowie, chciałbym nadać przebieg, to większość ludzi, którzy nas odwiedza, to nie są osoby, które chcą się przenieść do Kambodży. To są osoby, które w Kambodży znajdują bądź znalazły coś, co im odpowiada, pewne rzeczy, które u nas się zbyt skomplikowały i z mojej perspektywy, gdzie mam kontakt z większością osób, które do nas przylatują, żyją w Polsce, a korzystają z pewnych dobrodziejstw w Kambodży. I taki model jest najwygodniejszy. Jakiś przykład tych rzeczy, które ciągną Polaków i nie tylko do Kambodży? Konta bankowe, kryptowaluty, nieruchomości inwestycyjne. Większość ludzi nie będzie tam żyć. Większość ludzi ma już portfel nieruchomości na przykład w Polsce, w Hiszpanii, w tych wszystkich kierunkach, które Polska, Hiszpania, Dubaj, Cypr. I myśli teraz, żeby mieć coś gdzieś dalej poza Europą i poza Dubajem. Nie wiem, jakie są ceny w Kambodży, więc patrząc na Kraków, w którym dzisiaj jesteśmy, tu w centrum to może nawet drożej, ale średnia cena 20 000 złotych za metr w Krakowie nikogo nie dziwi, więc zapytam, co można by było mieć za 20 000 złotych za metr w Kambodży? Wszystko, co chcesz. Wszystko, co chcesz. Tak. Ja bym powiedział, że z uwagi, że nieruchomości to również w Polsce mój konik, że za cenę dobrego 2-3 pokojowego mieszkania w Kambodży jesteśmy w stanie zaproponować willę na wyspie z widokiem na morze, wyposażoną naprawdę w cudownym miejscu, która nie dość, że na was może zarabiać, to jeszcze możecie z niej korzystać w trakcie tak zwanego pobytu właścicielskiego, co absolutnie w Europie już jest niemożliwe, żeby kupić coś w tak egzotycznym miejscu za pieniądze, które w średniej klasy lokalizacji w Krakowie, w Warszawie czy gdzieś tam w Trójmieście dają wam przeciętne jednak 2-3 pokojowe mieszkanie z widokiem na sąsiada, który otwiera lodówkę i widzicie, czy jogurt, który wyjmuje z lodówki, jest jeszcze w dacie, czy już po dacie. Żeby tylko to. Tak. I nie mówimy tutaj o willi, która jest 5 minut motorkiem od plaży, tylko o willi, która jest w pierwszej linii brzegowej i już bliżej nie można nic wybudować. Także dzisiaj Kambodża pod kątem inwestycyjnym, naszym zdaniem, jawi się bardzo atrakcyjnie. I czasem żartuję, że gdyby ludzie dali kredyt zaufania Kambodży, odwiedzili, zrobili swój własny research, do którego zachęcamy, to byłoby dużo większe zainteresowanie i przewiduję, że o Kambodży się w pozytywnym aspekcie, takim inwestycyjnym, nie tylko wycieczkowym, będzie mówić coraz więcej. Dlatego, że odrobiliśmy lekcje, mamy dobrze rozpracowany lokalny rynek i wiemy, jak jest to atrakcyjne względem innych możliwości, tak? Chociażby, nie wiem, wystawialiśmy się na targach 2 tygodnie temu w Poznaniu, na targach nieruchomości inwestycyjnych i odnosiliśmy się do tego, co jest dostępne, czyli chcesz zainwestować sobie za granicą, chcesz kupić nieruchomość, co masz do dyspozycji? No i tutaj pojawia się oczywiście Hiszpania, która jest ukochanym miejscem Polaków. Ponad 5000 osób, indywidualnych inwestorów kupiło mieszkanie, co powoduje, że jesteśmy 4. grupą inwestycyjną w Hiszpanii, więc myślę, że ten wynik jest całkiem spory. Cypry, te wszystkie jakieś takie kierunki, bym powiedział, zbliżone. Natomiast naszym zdaniem to nadal jednak jest Europa i uważamy, że ekspozycja na Azję Południowo-Wschodnią, na Kambodżę, która ma wyjątkowo atrakcyjne też przepisy pod kątem prawa, bo rzeczywiście w Kambodży kupujemy na własność również grunt poprzez tak zwany trust. O tym już więcej możecie chociażby na naszym kanale na YouTubie posłuchać, co naprawdę powoduje, że Tajlandia przy Kambodży pod kątem formalnym wypada, powiem szczerze, słabo, dlatego że w Tajlandii nie kupujemy na własność, a Polacy już w Tajlandii są obecni, kupują, inwestują, więc uważamy, że gdy ta Kambodża zostanie dostrzeżona, a coraz bardziej jest dostrzegana również poprzez nasze starania, ten przepływ inwestorów tylko się zwiększy, bo to jest naprawdę ciekawy kraj. Znowu nawiążę do tytułu odcinka, czy tego, o czym mówimy, taka Polska lat 90., gdzie wiele rzeczy jest... W ujęciu technologii lat obecnych. No właśnie. Bo to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że jednak te wszystkie technologie są dostępne. Tak, mamy bankowość w Kambodży opartą na blockchainie, gotówka jest królem,
ale za wszystko inne zapłacisz też QR-kodem i tak jak kiedyś, mamy 2 waluty w Kambodży. Czyli jest wybór, jest coś, o czym mówimy często na kanale, gdzie ktoś nam napisze w komentarzu, że o Kuszu, płaciłeś gdzieś tam kartą. No, robię przelewy, płacę kartą i płacę gotówką, ale nie walczymy, ale zachęcamy do tego, aby w Polsce był wybór, żeby ta gotówka nie znikała, żeby pani w sklepie na widok banknotu 100-złotowego, gdzie ja płacę 50, ona mówi, że nie ma jak wydać i goni po koleżankach i zbierają ze swoich portfeli drobne, żeby mi wydać ze 100 zł. Takie rzeczy się dzieją w sklepach coraz częściej. Przywiązanie do gotówki w Kambodży jest ogromne. Znajomi, którzy są związani z dużą grupą kapitałową, która posiada salony samochodowe, mówią, że większość klientów przychodzi z gotówką i płaci a w Kambodży jest bardzo wysokie cło na auta i auta są średnio 2 razy plus droższe niż te same auta w Europie. Płacą gotówką. Też formy kredytowania nie są tak popularne. Wyobraźcie sobie polski salon, jak ktoś przyjeżdża i płaci za 200 000 gotówką. No tak. Wyglądałoby to co najmniej komicznie. No tak, a idziemy w tym kierunku, że auta za 40 000 używanego nie będzie można za niedługo kupić, bo ten limit cały czas idzie w kierunku. Zachęcamy do zdrowego rozsądku. Kambodża jest w tym nurcie. My na kanale zachęcamy już od prawie 6 lat w tym roku, albo dopiero 6 lat. Szkoda, że to tak wszystko przyspieszyło, że musimy o takich rzeczach prostych mówić, że to jest coś, za czym tęsknimy, czyli gotówka, czyli 2 płci, wiecie, jakby rzeczy, które dzisiaj się zmieniają, zielony ład, genderyzm, zmiana płci u dzieciaków, w ogóle jakieś absurdalne rzeczy, o których bym 2, 3, 4, 5 lat temu powiedział, że to jest niemożliwe. Więc ja tęsknię za normalnością. Nie tylko Trump, nie tylko wielu polityków z Europy już coraz bardziej mówi o tym, że rewolucja zdrowego rozsądku nam jest potrzebna, bo po prostu to idzie w fatalnym kierunku. Ja liczę na to, że sobie poradzimy. Czy jako państwo Europa? Nie wiem. A czy jako jednostka? Jestem przekonany, więc zachęcam do tego, żebyście budowali Dream Teamy, swoje społeczności, ekipy, ludzi obok was, które są świadome, które rozumieją te zagrożenia, ale mają na te zagrożenia rozwiązania. Żebyście nie krytykowali, a jeśli krytykujecie, to faktycznie z jakimś rozwiązaniem, żebyście też się zabezpieczali. Po konstruktywnie, żebyście się zabezpieczali, żebyście myśleli mądrze o swoich pieniądzach, o swoich rodzinach, o swoim bezpieczeństwie. Zapraszam po więcej takich treści na kanał moich gości Marcina i Michała. Link do kanału damy oczywiście w opisie, żebyście zobaczyli, jak wygląda ta Kambodża. Jesteśmy obecni na głównych kanałach social mediów, takich jak Twitter, czyli X obecnie. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Instagramie. Zachęcamy do śledzenia wszystkich tych kanałów, ponieważ na każdym staramy się dostarczać trochę inne treści. Te na YouTubie są bardziej przygotowane, żeby wam przybliżać Kambodżę i omawiać konkretne obszary. Te na Instagramie to są głównie storki kręcone przeze mnie, kiedy jestem na miejscu. Takie pokazujące codzienne życie, żeby nie było tylko cukierkowo. A na Xie to już zapraszam, dlatego że tam się dzieje najwięcej. Więc zachęcam do odwiedzenia naszych mediów i do zadawania pytań, kontaktu. Marcin, ambasador Locatify w Polsce, jest na stałe, także jeżeli chcielibyście się spotkać, też jest taka możliwość. Poza tym przylecieć, porozmawiać. Warto Kambodżę wpisać sobie na listę miejsc do odwiedzenia, bo myślę, że was bardzo pozytywnie zaskoczy. Ja już pisałem. Zerknąłem, że leci się długo, ale to też da się Ten rozwiązać. długi lot jest wynagrodzony, kiedy już dotrzecie na miejsce. Dokładnie. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja jeszcze nie byłem, więc chętnie sprawdzę. Panowie, dzięki wielkie za wizytę w naszym dzisiaj krakowskim studiu, gdzie, jeszcze raz powiem, jesteśmy razem wspólnie z chłopakami, ale też z XTB i z całym moim zespołem, z widzami, którzy zaraz jutro będziemy się z nimi widzieć. Jesteśmy na InvestCavsach, na największej imprezie inwestycyjnej, nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Także możemy być dumni jako Polacy, że robimy fajne rzeczy. Kwestia tego, żebyśmy też dbali o to, czego nie widać, co psują nam po prostu niektórzy urzędnicy. Ale myślę, że sobie poradzimy. Jesteśmy Polakami, pamiętajcie. Wszystkiego dobrego. Dzięki panowie. Do zobaczenia. Grzegorz. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy. Cześć. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie wartościowy. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.